Saigon. 8,5 miliona osób. Prawie tyle samo skuterów i wszelkiej maści motocykli. I jeden mały problem, jaki mamy z Ulą. Chcielibyśmy w ciągu miesiąca pokonać trasę z Saigonu do Hanoi, a problem polega na tym, że ja nie mam prawa jazdy na motocykle, a i doświadczenie, cóż, niewielkie. Pozostaje więc zaufać losowi i postąpić zgodnie z nazwą naszego projektu – bez planu. Witamy w Saigonie. Staramy się przejść przez ulicę i nie być rozjechanymi, może się uda. Niestety czapeczka, z którą się wymieniłem z tym kolesiem z Kambodży, nie nadaje się do niczego. Mam ją na pamiątkę, ale nie zakładam, będziecie musieli obserwować resztki mojego owłosienia na głowie. Misja na dzisiaj. Kupić czapeczkę, to już było oczywiście, ale trzeba znowu kupić czapeczkę. I kupić motorbike'a, którym ruszymy do Hanoi przez cały Wietnam. No i kupić jakieś ciepłe ciuchy, bo podobno w górach potrafi być naprawdę chłodno. No i pokazać wam trochę Saigonu. Saigon zdecydowanie swoją nazwę ma zasłużenie. Jak w przedszkolu, rączka do góry. I my mamy stąd wyjechać na motorze? Damy radę. Damy radę. Mam nadzieję, że będziemy mieli kaski. Nie nadzieję, tylko będziemy mieli kaseczki. W ogóle, wow, cywilizacja! Kupimy być może jakiś sprzęt, być może drugie GoPro i golarkę dla mnie. Jako że za cholerę nie wiem, jak przechodzić tu przez tę ulicę, a oni lubią rozjeżdżać takich, co nie wiedzą jak przejść, to po prostu idziemy z innymi ludźmi. W trakcie jak Ula wypłaca kasę, pokażę wam, jak wyglądają wietnamskie dzięgi. 500 tysięcy. To największy banknot, jaki wyciągnęliśmy, a wypłata wyniosła 5 700 000. To jest równowartość mniej więcej 1000 zł. I fajne są te banknoty, bo mają takie dziurki i każdy ma dziurki różne. Przy 200 tysiącach jest taka dziurka. Okej, trzeba wziąć taksy i jedziemy do sklepu coś kupić. Włączanie się do ruchu w Wietnamie to jest ciągła walka. Albo walczysz, albo giniesz. Jak nie będziesz walczyć, to nie wiedziesz. Także po prostu wszyscy na wszystkich trąbią, jest totalne napieprzanie się na drodze. Siedzimy sobie w centrum handlowym i słuchamy wesołego gęgania wietnamskiego, a tu proszę bardzo, polska marka się pojawiła. Wybieramy kaski, ja wybrałem czarny, pierwszy lepszy, po prostu czarny. Męski. Na Ule nie ma rozmiaru i gdy pan zapytał, to proszę podać mi któryś z tych kolorów, to ja poszukam mniejszego rozmiaru. To Ula nie umie podać na razie koloru. O, trzeba poczuć więź z kaskiem, to dobrze. No tak, a co, nie poczułeś z tym, że jest to... Poczułem, że jest czarny, jest taki jak ja, skromny. Normalny. Bez jakichś wydziwnień. Ja też bez wydziwiania, no ale co, jak to da? Saigon to 7-milionowe miasto, więc trochę trudno je ogarnąć. No i jak to w Azji, pomieszanie z poplątaniem, czyli sklepiki, różnego rodzaju jedzenie, warsztaty, wszystko naraz. Teraz Ula spróbuje przejść po pasach, zobaczymy, czy pasy ułatwiają robotę. Jestem! A tak w ogóle to Wietnam jest państwem kilkudziesięciu milionów skuterów. I my mamy tu prowadzić przez ten kraj, to będzie grube. Nie ma problemu z jazdą po chodnikach, to jest normalne tutaj. W ogóle mam taką rozkminkę w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdy są tutaj Wietnamczycy, którzy gęgają, po prostu nie jestem w stanie ich zrozumieć, i są kolesie z Indii i jesteśmy my z Polski.
że mamy takie spojrzenia z tymi Hindusami, że my tu jesteśmy z innej kultury, a ci to są tacy dziwni, nie? I nagle my z tymi Hindusami z tych Indii jesteśmy jakby z jednego kręgu kulturowego niemalże. Tam ci tam gęgają, a my tutaj, wiadomo, no, kultura, Indie, Europa i tak dalej, nie? Po swojemu. To jest masakra. Jak potrafi zjednoczyć odległość ludzi, że ci są z tak daleka, więc są razem, są tacy sami. Tak, to prawda. Bartek ma misję, został, edytuje film, a ja mam swoją. Idę zobaczyć wietnamską katedrę Notre Dame. Standardowo przejście. Prawie jestem. Po pewnym czasie człowiek uczy się, jak przychodzi, zostaje przewodnikiem całej grupy. Wszyscy poszli za mną. Śmiesznie. No i jest dużo autobusów, dużo turystów, co oznacza, że jestem na miejscu. Można się poczuć przez chwilę jak w Paryżu. No tam. Tak naprawdę moja misja jest trochę inna. Idę na pocztę, a katedra była zaraz obok przy okazji. A poczta podobno też jest piękna. Teraz misja poszukiwanie pocztówki. Dużo różnych drobiazgów, ale gdzie są? O, są pocztówki, ale ja bym chciała taką zwykłą, najzwyklejszą. Ręcznie robione. A jak ja bym chciała ze zwykłym Saigonem? O, są. Hello. 24,000. Lecą do Polski. Jakieś 2 tygodnie. To jest nasza ulubiona tutaj kawiarnia. Wczoraj kręciliśmy stąd timelapsa wieczorem, w nocy. A ja mam dzisiaj przyjechać do mechanika, który ma założyć bagaż na nasz motocykl tymi ulicami. Ogólnie jestem przerażony, bo nic tu nie jest przewidywalne. Da się? Da się, a my się zastanawiamy, czy 2 plecaki wejdą na nasz motocykl. Azjaci przewożą przeróżne rzeczy. Już wcześniej pokazywaliśmy płytę pilśniową, kij bambusowy, taki o długości z 12 metrów, blachę falistą. Przeróżne rzeczy jeżdżą na motorach. Słuchajcie, ja osobiście mam już serdecznie dosyć Saigonu. Mam nadzieję, że Wietnam jest całkowicie inny niż Saigon. A przed nami misja. To jest nasz motocykl. Jego dotychczasowe imię to Błyskawica, czyli Thunder. A nasza misja to wsadzić te plecaki i nas obydwojga na ten motocykl, żebyśmy mogli nim podróżować po Wietnamie. Wygląda w miarę solidnie, ale trzyma się na... Właściwie jest przyspawany, także nie wiemy, czy te dosyć ciężkie plecaki wytrzymają. Zobaczymy. Jest bardzo gorąco i hardkorowo. Jak to Saigon, po prostu Saigon. Tak się zapakowaliśmy. Zobaczymy, czy nie zleci ten bagaż. Pewnie tego nie nagramy, ale nagramy z przodu, jak wygląda trasa. Damy radę? Pewnie, zawsze. Ja się trochę Lecimy, boję. lecimy, dajemy, Trochę dajemy. boję, A jeszcze wiesz co, że teraz są godziny szczytu? Teraz są godziny szczytu, jest Saigon, jest piątek po południu. Największy korek, jaki jest możliwy, zobaczymy. I my jedziemy, ruszamy. Wchodzimy w to. La, la, la. La, 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 la. Całkiem nieźle poszło. Jak? Nie było tak źle, ale mam trochę stresa, bo zobacz, co tam się dzieje. Hello. Thank you. Udało się póki co. Jedziemy. Jedziemy.
Garść we włosach i Szanghaj, Boże, Saigon nagle przyjemniejszy. A czekaj, bo tutaj droga jest. Mamy jeszcze bagaże? Mamy. Bartek bardzo ładnie jedzie. Tu bardzo dmucha. Jedzie karetka. Dojechaliśmy przynajmniej na obrzeża Saigonu. To już jest naprawdę dużo. Ze mnie trochę zszedł stres, bo naprawdę nie wiedziałem jak to będzie, ale jak się jedzie pomału, to się po prostu jedzie w takim strumieniu motocykli i da się radę. Tłumie. Tak, w ogóle są dwa oddzielne pasy dla motorów i dla samochodów. No to jedziemy dalej. No dobra, szkoda, że się wcześniej nie nagrało, bo generalnie wpakowaliśmy się na highway, autostradę 15 km jechaliśmy tam, gdzie nie można na motorach, mijały nas jakieś tiry i wielkie samochody trąbiły na nas, nie było w ogóle zjazdu. Dojechaliśmy do bramek i podszedł nas pan z lizakiem i nas kaltuje. Ja nie mam prawka ogólnie i jadę tutaj bez prawka. Podjeżdżamy do budki, myślę milicja, będą łapówy grane i tak dalej. A panowie tutaj pod szlabanem proszę wyjechać, koniec. Tędy. Kochamy Wietnam coraz bardziej. Tak. Dzień numer 1 na motorku. Zacznijmy od tego, że to jest motorek. A to jest pokój hotelowy. A to jest flag. Oto. Także wjechaliśmy sobie motorkiem do pokoju hotelowego i idziemy napić się piwka. Zimne to dobre. 6 sztuk kosztowało prawie tyle co cały ten pokój, to znaczy wynajem tego pokoju. Pokój za 17 zł, także nie ma co narzekać. Szaleństwa nie ma, ręczniki są takie. To jest w sumie dosyć istotna sprawa, no bo to jest jakieś 20 cm na 20 cm. Prysznic z polewajki. No ale cóż, złapaliśmy gumę, więc nie było wyboru, po prostu bierzemy co jest. Najtańszy hotel, w jakim kiedykolwiek w sumie w życiu nocowałem, nie byłem nigdy w tańszym. Ale jest Wi-Fi, Wi-Fi w ogóle działa. No. No to jest najlepsze. 20 km żadnego hotelu nie było, żadnego noclegu. Tak, jechaliśmy bardzo długo i... O, hotel, to co, zatrzymujemy się? Nie no, pociśnijmy jeszcze dalej. Jedziemy. Kilometr niecały i nagle zaczęło telepać tyłem, okazało się, że guma. Ale w ogóle w takim miejscu, tak dużo pokoi, zaczęliśmy się zastanawiać, czy czasami nie jest tak, że jakieś gwoździe rozsypują, czy coś po drodze. No przez moment, jak w tym filmie Monster, zaraz